Dungeons of Hinterberg. Gra wydana 18 lipca 2024 przez producenta Microbeard Games. Grę można kupić na Steam za 89,99 zł, a na GG Deals można znaleźć ofertę od 2 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy przygody młodej prawniczki mnie jakkolwiek zainteresowały? Czy tajemnicze podziemia w Austrii były wymagające? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą zauważyłem niegdyś na Game Passie za darmo i stwierdziłem, że wygląda całkiem przyjemnie, więc postanowiłem ją przetestować i grę udało mi się ukończyć. Opowiedzmy sobie na początek jednak coś o tej grze. Dungeons of Hinterberg to gra, w której wcielam się w młodą prawniczkę, która nazywa się Luisa. Zaczęła ją przerastać praca jako prawniczka, czy też się wypaliła, więc postanowiła spróbować czegoś nowego. Wybrała się do miasta Hinterberg w Austrii, gdzie postanowiła wypróbować tajemnicze portale, które prowadzą do dziwnych podziemi, gdzie poszukiwacze przygód z całego świata walczą z tajemniczymi potworami, jak chociażby gobliny. Nie mamy tu wyboru, jeśli chodzi o bronię, w sensie możemy zmieniać części zbroi jak na ramienniki, korpus czy spodnie, ale w przypadku broni kupujemy czy zdobywamy tylko i wyłącznie miecze. Trochę szkoda, że jest to jedyna opcja, ale jeśli taka była wizja twórców, no to się trzeba po prostu dostosować. Więc mamy swój miecz, uzbrojenie, przyjechaliśmy do miasta, mamy ogarnięty pokój w hotelu i ruszamy ku przygodzie. Jest kilka rejonów, które możemy zwiedzać i każdy z nich jest całkiem duży, więc jest tu co odkrywać, choć nie ma tu za bardzo znajdziek czy ukrytych jaskiń, a jak już to bardzo skromnie. Mamy kilka miejsc, w których nasza postać może odpocząć, bo mamy tu kilka pasków jak rozbawienie, socjalizacja i coś tam jeszcze. Każdy region dodatkowo ma swoją kapliczkę umiejętności i polega to na tym, że na każdym rejonie mamy kompletnie inne dwie zdolności. Nigdzie indziej nie działają, tylko na konkretnych rejonach, co przyznam jest dość ciekawym rozwiązaniem, bo nie dość, że doświadczamy za każdym razem czegoś nowego, to i musimy kombinować, jak poradzić sobie na danych regionach bez umiejętności, które są dostępne w innych. Jednakże nasza postać też może mieć przypisane umiejętności na stałe i to w każdym regionie, tylko nie pamiętam, czy są to 2 czy 3 zdolności, ale to i tak spoko, że każdy region ma swoje własne umiejętności oraz możemy naszej postaci przypisać dodatkowe, co pozwala ciekawie rozbudować postać. No dobra, ale co my tu w sumie dokładnie robimy prócz eksploracji tych podziemi? Rozwijanie postaci, zdobywanie nowych części ekwipunku, socjalizacja, ale i odkrywanie, co się dzieje w mieście. Bo gdy dotarliśmy tutaj, miało miejsce dziwne zdarzenie, które okazało się początkiem kolejnych zjawisk i w efekcie zaczęliśmy wchodzić z butami w czyjeś niecne plany. Naszym zadaniem jest nie tylko pokonanie wszystkich podziemi, ale i dowiedzieć się, co złego dzieje się w mieście i kto jest za to odpowiedzialny. I w tym celu pomogą nam inne postacie. Nie bezpośrednio, a jedynie dzięki informacjom od nich. Jest tu sporo postaci i nie mówię tu jedynie o innych poszukiwaczach przygód, ale i zwykłych obywatelach, z którymi możemy wejść w interakcję i porozmawiać z nimi, co może pomóc nam rozwinąć z nimi relacje i dać dodatkowe możliwości. Dzięki chociażby zwiększeniu przyjaźni z panią Kowal daje nam więcej możliwości w kwestii ulepszania broni. Warto zatem rozmawiać tu z ludźmi, bo dzięki temu możemy zdobyć różne możliwości i rzeczy, które ułatwią nam rozwój, ale i poznamy ciekawe historie osób zamieszkujących ten region. Chociaż przy niektórych to czułem takie zażenowanie, że miałem ochotę im wpakować kosę pod żebra. Chociażby ten influencer czy youtuber. Ale on mnie wkurwiał. Mamy tu konkretne cykle dnia. Rano, południe, wieczór i noc. I w każdym cyklu możemy zrobić co innego. Rano zawsze mamy rozmowę z różnymi bohaterami i rozmyślanie o życiu. Południe wybieramy się do podziemi. Wieczorem możemy chodzić po mieście i mieć interakcje z innymi osobami. A noc spędzamy albo na spaniu, albo na telewizji, co może spowodować u nas niewyspanie i mniej życia. Mogłem się pomylić co do cykli, ale chodzi mi o sam fakt, że każdy jest przeznaczony na co innego. Każde podziemia, które przyjdzie nam zwiedzić, są kompletnie inne, inaczej zbudowane i zapewnią nam też różne zagadki czy łamigłówki. Przyznam, że jest to coś, za co składam ogromny poklask dla twórców, bo nie nudziłem się dzięki nim i czasem faktycznie musiałem
zaczynam pomyśleć, co trzeba zrobić, by przejść dalej. Dodatkowo wyróżniają się wizualnie i naprawdę pięknie się według mnie prezentują i chyba najbardziej polubiłem region zimowy, bo tam jedna z umiejętności regionu to deska do snowboardu i zajebiście się na niej jeździło. Ubaw miałem tu popachy ze względu i na walkę, i na zwiedzanie, i na socjalizację z innymi postaciami, a i przyznam, że niektórzy przeciwnicy byli nawet wymagający, więc walki też były dynamiczne. Ale czy ten tytuł ma jakieś minusy czy rzeczy, które mi się nie podobały? Zdarzały się czasem błędy jak zacięcie się gdzieś postaci, a dodatkowo wkurza mnie w takich grach brak opcji skakania. I ja wiem, zdaję sobie sprawę, że taka była wizja świata i mechaniki twórców. Ale irytuje mnie, gdzie jest jakaś górka do kolan i zamiast na nią wejść, to muszę zapieprzać dookoła, by się na nią dostać. Dodatkowo nie odczułem kwestii misji pobocznych. W sensie były tu... chyba? Serio, nie pamiętam, bym robił jakiekolwiek misje poboczne i czy w ogóle były. Bo jedyne co kojarzę to dziwnych ludzi w przebraniu gremlinów na każdym chyba regionie, którzy cię o coś prosili, ale miałem ich totalnie w dupie. A tak poza tym to główny wątek robiłem i nie przypomina mi się, by były misje poboczne, więc albo były nudne, albo mało różnorodne, albo po prostu było ich mało. Całość tytułu jest naprawdę przyjemna, sympatyczna i grało mi się w nią dobrze. Raczej nie jest to tytuł 10 na 10 czy nawet 9 na 10, ale ogólnikowo jest to coś, z czego można czerpać sporo rozrywki, ale i emocji. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Nie mam na co narzekać, gra chodziła mi dobrze, nie miałem crashy i błędy zdarzały się rzadko, więc technicznie jest dobrze. Audio. Muzyka była bardzo przyjemna i sympatyczna, co robiło naprawdę klimat chociażby miasta albo w trakcie walk, a rzadko kiedy jakaś muzyka zapada mi w pamięci, więc brawo dla twórców, bo to się rzadko zdarza, bym pamiętał choć trochę ścieżkę dźwiękową. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze, bo i walki, i zwiedzanie, i odkrywanie historii postaci oraz miasta sprawiły, że chciałem ukończyć ten tytuł, ale z zainteresowaniem, co się dalej będzie działo, czy jak to się skończy, a nie dlatego, że mam tej gry dość i chcę mieć to za sobą, także gameplay jest super. Grafika. Przyznam, że na początku grafika czy taki dziwny filtr mnie dziwił, ale potem naprawdę przyjemnie mi się na to patrzyło, zarówno na postacie, jak i świat, także kreskówkowa grafika sprawdziła się tu naprawdę dobrze i bardzo mi się podobała. Podsumowując, Dungeons of Hinterberg jest grą, która nie zrobiła na mnie ogromnego wrażenia, ale przy której bawiłem się bardzo dobrze i przy której spędziłem naprawdę przyjemnie czas. Twórcy dostarczyli naprawdę ciekawą historię i nie mamy tu krwi, odcinania kończyn czy brutalności, ale kompletnie nie jest to dla mnie problemem, bo choć lubię brutalniejsze tytuły, to ta gra mimo wszystko trochę pozwoliła odpocząć od cięższych klimatów czy atmosfery, bo tutaj zrobili to trochę inaczej i w tym przypadku to inaczej wyszło na dobre. Więc zapraszam was do małego miasteczka w Austrii, gdzie będziecie mogli razem z Luizą przeżyć niesamowite przygody. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!